Wiecie, ile ten kapelusz kosztuje? $12 000. Vamos chicos a Panama City! Piękne miasto, wielkie, słuchajcie, przecudowny budynek ten. Panama jest ewidentnie, słuchajcie, pod butem amerykańskim. Tylko że to są bardzo poważne osobistości naszego kraju polskiego i ja nie mogę ich ujawniać, ich twarzy, ani imion i nazwisk. Signorita, que lindo! Znowu przebij piątaka na końcu świata, na końcu. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. No i witamy w Panamie. Panama jest, nie wiem, w którym naszym krajem muszę policzyć, ale jest to kolejny kraj, w którym ja już raz międzylądowałem, ale generalnie poza lotniskiem nie byliśmy jeszcze, więc jesteśmy. Idziemy do hotelu. Mrozu, kiedyś był nas w piątaku. Pan nam puścił polską muzę. Weszliśmy przez celników, nawet nie zapytali o żadne bilety, więc taką parlens wymyśla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A wy mówicie, mój bien. Znowu przebij piątaka na końcu świata, na końcu. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night. Witamy w Panamie, Panama City. Z daleka widać dużo wieżowców, bardzo ciepło, no i bardzo przyjemnie póki co. W samym Panama City jest niecałe 500 000 ludzi. To jest dane z 2017 roku i wydaje mi się, że to jest bullshit. Wydaje mi się, że tam jest dobrych kilka milionów ludzi i to jest niemożliwe. A cała Panama ma 4 400 000 osób. No i jest stosunkowo małym krajem, więc wszystko się zgadza, nie? Jest troszkę mniej niż w Kostaryce, ale Kostaryka jest bodajże trochę większa. Wyszliśmy sobie do sklepu. Jak widzicie po mojej twarzy, ewidentnie spałem. Ale Panama robi bardzo duże wrażenie. Patrzcie, ile wieżowców. Take me to a better time. A tam już jest Pacyfik. To tutaj. I ta palma na środku, super widok. Idziemy zmienić hotel. Julek w 5-gwiazdkowym hotelu. Na boso, jeżdżący na wózku. Zobaczcie, jaki widok z okna. Ocean. A my na którym piętrze? Na 19. Ale rooftop jest na 62 chyba. Więc pojedziemy zobaczyć i wyślemy wam wtedy dopiero widoki. Ale powiem wam, że hotel jak na 5-gwiazdkowy to spodziewałem się większych fajerwerek, gdyż zdarzało mi się sypiać w takich. No na przykład to jest druga sypialnia. Z takim łóżkiem. 1,20 m. I my tu mamy się wyspać w trójkę z Klaudią i z Julkiem. Więc spodziewałbym się większych fajerwerek. Nie ma co narzekać, trzeba się cieszyć z tego jak jest. I tyle. A, idziemy pranie oddać, bo kamper będzie dopiero we wtorek. Dzisiaj jest niedziela, a ja już dzisiaj chodziłem drugi dzień w tych samych skarpetkach, dlatego już je zdjąłem. I miałem ostatnie majty, no bo kamper będzie dopiero we wtorek, więc trzeba zrobić to pranie. Zwłaszcza, że w kamperze są same brudne ciuchy, bo specjalnie ich nie praliśmy, że jakby mieli kraść, to brudnych nie będą kraść. Sprytne, nie? Wiadomka, smart. Słuchajcie, jedziemy na takie stare miasto, nazywa się jakoś tam Viejos, coś tam, ale to stare miasto jest otoczone także stare miasto i prowadzi dookoła niego taka droga, normalnie jakby w oceanie. I ja bardzo poproszę tego pana serdecznie, już go prosiłem, ale na pewno nie zrozumiał mnie, żeby nas przewiózł tą drogą. I tutaj mój serdeczny przyjaciel Mr. Krzysztof otworzył okno, ja będę wam filmował dzięki temu. Bo ja wam nie mówiłem, my mamy gości od wczoraj. Tylko że to są bardzo poważne osobistości naszego kraju polskiego i ja nie mogę ich ujawniać, ich twarzy, ani imion i nazwisk. I to nie są żarty, oni się śmieją, ale to jest poważna sytuacja. Możemy pomagać. Alina, bo cię po głosie poznają. Prędzej po imieniu. Do kamery.
Wow. Que lindo. Signorita, que lindo. ¿Tú eres princesa? Jak pewnie wiecie, Panama słynie z kapeluszy. Jest tutaj pełno tych sklepów i zobaczcie, nawet tak jest. No może wdepniemy zobaczyć, czy nie są piękne. Cena to jest około chyba takich $60. Taki kapelusz. Mam zlecenie, żeby jeden kupić, ale ten ktoś chce niesłomiany. A one są wszystkie, zobaczcie, oryginal. I one są, nie ma tu napisane. One są wszystkie z takili takiej. Piękne. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry. Wszystko dobrze? Tak? Dobrze. Mam zlecenie, ale ten ktoś chce filcowy. Mój serdeczny przyjaciel rodziny. No i niestety oni filcowych raczej nie robią, no i to jest problem. Ale są nawet futerału, zobaczcie. Słuchajcie, pokażę wam, bo te są takie wow. Wiecie ile ten kapelusz kosztuje? $12 000. Słuchajcie, ten kapelusz ma degradację 40. Jeden taki kwadracik ma 40 tych i to robią, słuchajcie, człowiek. Taki kapelusz się robi 1 rok i jest tylko 3 ludzi na świecie, którzy robią takie kapelusze i to kosztuje $12 000, dlatego że jeden gość to robi 1 rok cały. Natomiast tamten robi jeszcze dłużej i maksymalnie co można mieć to jest 62 degradacja i to jest jeszcze możliwe, ale to już kosztuje dużo więcej, bo ten ma 40, kosztuje 12 000. Sklep dalej jest taki, co ma 52 i kosztuje $32 000, więc to już potem bardzo wysoko skacze, gdzie normalny kapelusz kosztuje $35 grubo. A to jest pan właściciel. Recomiendo. Patrzcie, trafiłem do tego drugiego ich sklepu. To jest ten kapelusz za 35 000 z degradacją 52. Jać, ale wykonanie, szok. Są troszkę tańsze za 9. Piękne, piękne, piękne. No trudno. Nie dziś. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Pracujemy ciągle nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do lokali, gdzie znajdziesz świetną ofertę, świetne menu, a wszystkie informacje są na przybijpiątaka.pl. Jeśli chcesz prowadzić gastronomię, mieć swój biznes, zachęcam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Wtedy ten biznes będziesz prowadził razem ze mną. Zapraszam. Przyjechaliśmy do portu w Panamie, znaczy sam przyjechałem. Właściwie to jest port w Colón, nazywa się Manzanilla Port. Idę odebrać auto, mam nadzieję, że wszystko będzie ok, bo już mam dość tych stresów i niepowodzeń, więc już teraz sama passa sukcesów. Idziemy. Garita Roro, czyli Roro to jest transport na kołach, nie w kontenerze. Idziemy, w środku nie mogę filmować, więc dopiero nagram się z samochodu. Nagrywam z samochodu, moja bariera psychologiczna zadziałała i chyba dobrze, że ją zrobiłem, dlatego że dość sporo rzeczy mi tak przetrzepali. Nic chyba nie ukradli, albo jakieś pierdoły, na których mi nie zależało, ale sporo rzeczy, na przykład cały schowek jest wywrócony do góry nogami, sprawdzone jest wszystko. Półki tutaj były wywalone i włożone z powrotem byle jak, albo w ogóle rzucone gdzieś z boku rzeczy, więc chyba nic nie ukradli, albo rzeczy zbędne lub mało istotne. Natomiast chyba dobrze, że to wszystko zrobiłem, co zrobiłem. Jestem zadowolony, auto jest całe. Jedziemy dalej, to jest najważniejsze, także vamos chicos a Panama City! Słuchajcie, ogólnie śpię w niejakim Megapolis, czyli to jest były hotel Hard Rocku jeszcze rok temu. I byłem już na rooftopie, przez co chciałbym wam pokazać. 62 piętro, świetny hotel, 5 bodajże gwiazdkowy, patrzcie co się dzieje. Mają normalnie oznaczone, że rooftop disco, 62 piętro. Normalnie jest to dostępne dla ludzi, rozumiecie? Nie ma tu żadnych obiekcji, żeby tu wjechać. Na grubasie jest? Jak można coś takiego, że tak powiem, zaniechać? Chyba ktoś jest oprócz mnie. Zobaczcie, tu powinna być impreza. Natomiast widok... Wczoraj byliśmy tam na tej starówce. Dzisiaj się przejedziemy tą drogą. No cóż za gruby temat, nie? Jak można mieć taki dach już przygotowany, zrobiony i nic z nim nie robić? Zamiast, że ja na przykład otwieram właśnie zamknięte drzwi i idę wam pokazać, co tu jest grane w ogóle, nie? Panama City w tej okazałości, proszę bardzo. Piękne miasto, wielkie, słuchajcie, przecudowny budynek ten.
Wygląda jakby go ktoś wybudował w tej grze takiej, co się z klocków buduje. To jest Minecraft czy coś takiego? Nie grałem nigdy, ale widziałem jak grają. Także grubo. Balkon dla palących, bo są popielniczki. Jedno krzesło barowe. No grubo, jeszcze raz grubo. Pracownicy siedzą, słuchajcie. I nikomu to nie przeszkadza, że ja sobie tu chodzę. Tutaj ludzie sobie zwiedzają. To wam chciałem pokazać. Normalnie tu jest neon, który się w nocy świeci, więc to nie jest tak, że nie wiem. Właściciele tego hotelu zapomnieli, że ten balkon jest. No tu bywają pracownicy. Nawet nie wiem, nie sprzątną tego, słuchajcie. To jest 5-gwiazdkowy hotel. Tu jest normalnie pełnoprawny bar z całym sprzętem. Ze speedrakami, rozumiecie, z lodówkami. No wystarczyłoby, kurde, postawić 3 pracowników i podpiąć sprzęt, który jest do prądu, mam wrażenie, i umyć podłogi. Aha, no i nie wiem co to jest, ale mi się wydaje, że to są sztuczne wyspy w ogóle. Mam wrażenie, że one są sztuczne. Dlaczego? Dlatego, że są równiusieńkie i że wszystkie zbocza mają usypane jakby kamieniami. No i są takie trochę idealne. Panama City jest zaskakująco europejska, rozwinięta i bezpieczna, mam wrażenie. No ale to jest dla mnie przedziwne. Ludzie sobie tu przychodzą, widzicie, klienci, którzy odkryją to miejsce, przychodzą tutaj pić browary, tak po prostu. Nie rozumiem, ja kawkę wypiję z Krzysiem w pokoju. To wam chciałem pokazać, jadę na dół, cześć. Wypożyczyliśmy rikszę, słuchajcie, 6-osobową. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Julio jest kierowcą. Wyobraźcie sobie, że mój mądry kolega Krzysztof powiedział mi, że w ogóle kanał panamski był utworzony przez Amerykanów i mieli nad nim pełną władzę i kontrol, i dopiero od bodajże właśnie 99 kanał panamski jest Panamy. Także dopiero 25 lat. Panama jest ewidentnie, słuchajcie, pod butem amerykańskim. Amerykanie tam mieli swoje wpływy bardzo duże, oni zbudowali ten kanał panamski, oni mieli nad tym władzę, oddali tą władzę i oni teraz mają pod butem pod tym względem, że są zdemilitaryzowani w Panamie i mają taki po prostu układ, że dadzą im święty spokój, będą mieli niepodległość i swój kanał, tylko mają być zdemilitaryzowani, ma tam być dolar i są pod takim właśnie butem. Dlatego ja bym uważał, że kulturowo jest to troszkę resztka Kolumbii, dlatego że Panama należała do Kolumbii. W praktyce są pod butem amerykańskim, obowiązuje tam dolar, no i mniej więcej tyle. Idziemy właśnie drogą, która nie wiadomo po co jest zrobiona, ale prowadzi w oceanie, otaczamy właśnie stare miasto i jest fantastycznie. Kanał panamski. Co nie? A patrzcie na to, co ja robię.